Garmin Fenix 6X Pro to wszechstronny zegarek sportowo-turystyczny. Prawdziwy kombajn do zadań specjalnych. Ma niezliczoną ilość funkcji i możliwości. W tym materiale chcielibyśmy się skupić na kilku z nich. Pokażemy, jak Fenix 6X sprawuje się podczas biegu i pływania w wodach otwartych. Zwrócimy uwagę na dokładność GPS, prawidłowość śladu rysowanego na mapie i pokonywanego dystansu oraz jego dokładności rejestrowanej podczas pływania. Dodatkowo pokażemy, jak wygląda dokładność pomiaru tętna czujnika nadgarstkowego. Jako punkt odniesienia użyliśmy pasa napiersiowego HRM3. Zaczynamy! Test biegowy rozpoczynamy od szybkości złapania sygnału przez Fenixa. Jeśli biegniemy w znanym miejscu, zegarek zazwyczaj łapie sygnał błyskawicznie, w ciągu 2-3 sekund. Na potrzeby testów udaliśmy się do miejsca, w którym zbyt często nie bywamy, żeby pokazać, ile trwa złapanie sygnału na sucho. 13 sekund potrzebował Fenix na złapanie sygnału. Poranek był podczas testu dość mglisty, więc to też nie było bez znaczenia, ale powiedzmy sobie szczerze, czas złapania fixa jest zupełnie akceptowalny. Przejdźmy do dokładności rysowania śladu. Tutaj również miejsce, w którym biegamy, ma znaczenie. Żeby zminimalizować wpływ potencjalnych zakłócaczy sygnału, wybraliśmy otwarty teren, bez koron drzew, bezpośrednio nad nami. Trasa głównie przez pola i wzdłuż Wisły. Dystans prawie 5 km. Na mapie wyraźnie widać ścieżkę, po której biegliśmy. Pierwszy zakręt i widać, że ślad ucieka ze ścieżki. Dalej biegnie w miarę po lewej stronie ścieżki, tak jak biegliśmy. Później gdzieś ścieżka prowadziła przy wale, ślad nieco faluje i biegnie po wale, a nie ścieżką poniżej, którą faktycznie biegliśmy. Dalej wbiegliśmy na wał i tam już praktycznie do końca biegu ślad również jest przesunięty o kilka metrów względem ścieżki, po której biegliśmy. Jak widać, rysowany ślad pomimo zapisu co 1 sekundę nie jest idealny. Czasami biegnie obok ścieżki, lekko ścina zakręty. Jednak zmierzony dystans był już prawidłowy względem porównawczego, jaki wytyczyłem na mapie. I to jest chyba najważniejsze. Przetestowaliśmy też dokładność nadgarstkowego pomiaru tętna. Jako punkt odniesienia zastosowaliśmy odczyty tętna z pasa piersiowego HRM3 sparowanego z innym zegarkiem. Podczas biegu testowaliśmy kilka wariantów zmiennego tempa. Na początku bieg ciągły, a później interwały o zróżnicowanym czasie trzymania. Popatrzmy na wykres. Niebieska linia to pomiar z nadgarstka, bordowa z pasa piersiowego. Widać, że algorytm nadgarstkowego pomiaru tętna szacuje go na podstawie zmienności tempa. Na początku wystrzelił do góry szybciej niż HRM3. Po chwili jednak ustabilizował się na podobnym poziomie. Dopiero podczas interwału widać, że podczas nagłego wzrostu prędkości z marszu do szybkiego biegu pomiar nadgarstkowy reaguje wolniej niż HRM3. Przy krótszych interwałach zdarza się, że nie dobija do górnej wartości i średnio notuje niższe tętno. Podsumowując, w dalszym ciągu przy treningach ze zmiennym tempem warto mieć pomiar tętna z paska HRM. Nadgarstkowy pomiar sprawdzi się świetnie przy długich, spokojnych wybieganiach. Sprawdziliśmy też dokładność GPS podczas pływania w wodach otwartych. Jako punkt porównawczy zastosowaliśmy pomiar GPS w trybie bieg w Garminie Foranerze 230, który był przyczepiony do bojki asykuracyjnej. Na mapie ślad GPS z Fenixa jest widoczny na niebiesko, a ślad kontrolny z Foranera na czerwono. Ślady różniły się częstotliwością zapisu sygnału. Fenix robi to co sekundę, Forerunner co kilka, a nawet kilkanaście sekund. Widać, że zapis Fenixa jest bardziej nieregularny i lepiej odzwierciedlający specyfikę pływania w otwartych wodach. Są jednak momenty, że te odchylenia wyglądają mało prawdopodobnie, bo zachodzą na siebie. W jednym miejscu wyskakują na ląd i to już jest wyraźny błąd pomiaru.
Większa częstotliwość pomiaru Feniksa, która pokazuje nieregularność linii, po której płynęliśmy, sugerowałaby sumarycznie większy dystans przepłyniętego fragmentu. I tak faktycznie jest, ale zaskoczeniem dla nas było, jak niewielka to jest różnica. Feniks pokazał 408 metrów przepłyniętego odcinka, a Forerunner równe 400. W testowanym fragmencie oba dystanse były bardzo zbliżone do siebie. Na tej podstawie można by powiedzieć, że obliczenia dystansu w wodach otwartych Garmin opanował do perfekcji. Jednak nie do końca tak jest. Pływając ten fragment wielokrotnie, widzimy, że pomiary wahają się od niedoszacowania na poziomie 380 metrów do przeszacowania, do nawet 480 metrów. Brak powtarzalności pomiaru ostudził nasz optymizm, ale i tak uważamy, że jest całkiem nieźle, choć pole do poprawy zawsze jest.